Tarnów to nieduże miasto w południowej Polsce. Leży niedaleko Krakowa. Pociągiem można dojechać z Krakowa do Tarnowa w około 45 minut. Jest tu piękne i klimatyczne stare miasto z kolorowymi kamienicami. Jednym z najładniejszych miejsc w Tarnowie jest Park Strzelecki. W parku znajduje się mauzoleum generała Józefa Bema, który jest ważną postacią w historii Polski i Węgier. W centrum miasta można zobaczyć zabytkowy tramwaj. Dziś tramwaj nie wozi pasażerów, ponieważ działa w nim kawiarnia. Popularnym lokalnym napojem jest tarninówka, czyli nalewka z owoców tarniny. Tarnów jest często nazywany polskim biegunem ciepła, ponieważ należy do najcieplejszych miast w Polsce. Warto także zobaczyć drewniany kościół niedaleko rynku. Niedługo przed wybuchem II wojny światowej na Tarnowskim Dworcu Kolejowym doszło do zamachu bombowego. Był to jeden z pierwszych aktów terroru związanych z nadchodzącą wojną. Warto odwiedzić Tarnów, szczególnie latem. W ciepłe dni rynek tętni życiem, a ogródki kawiarniane są pełne ludzi. Jeżeli odwiedzasz Kraków i masz trochę czasu, wpadnij na chwilę do Tarnowa. Tarnów to nieduże miasto w południowej Polsce. Tarnów to nieduże miasto w południowej Polsce. Leży niedaleko Krakowa. Leży niedaleko Krakowa. Pociągiem można dojechać z Krakowa do Tarnowa w około 45 minut. Pociągiem można dojechać z Krakowa do Tarnowa w około 45 minut. Jest tu piękne i klimatyczne stare miasto z kolorowymi kamienicami. Jest tu piękne i klimatyczne stare miasto z kolorowymi kamienicami. Jednym z najładniejszych miejsc w Tarnowie jest Park Strzelecki. Jednym z najładniejszych miejsc w Tarnowie jest Park Strzelecki. W parku znajduje się mauzoleum generała Józefa Bema. W parku znajduje się mauzoleum generała Józefa Bema, który jest ważną postacią w historii Polski i Węgier.
który jest ważną postacią w historii Polski i Węgier. W centrum miasta można zobaczyć zabytkowy tramwaj. W centrum miasta można zobaczyć zabytkowy tramwaj. Dziś tramwaj nie wozi pasażerów, ponieważ działa w nim kawiarnia. Dziś tramwaj nie wozi pasażerów, ponieważ działa w nim kawiarnia. Popularnym lokalnym napojem jest tarninówka, czyli nalewka z owoców tarniny. Popularnym lokalnym napojem jest tarninówka, czyli nalewka z owoców tarniny. Tarnów jest często nazywany polskim biegunem ciepła. Tarnów jest często nazywany polskim biegunem ciepła. Ponieważ należy do najcieplejszych miast w Polsce. Ponieważ należy do najcieplejszych miast w Polsce. Warto także zobaczyć drewniany kościół niedaleko rynku. Warto także zobaczyć drewniany kościół niedaleko rynku. Niedługo przed wybuchem II wojny światowej niedługo przed wybuchem II wojny światowej na Tarnowskim Dworcu Kolejowym doszło do zamachu bombowego. Na Tarnowskim Dworcu Kolejowym doszło do zamachu bombowego. Był to jeden z pierwszych aktów terroru związanych z nadchodzącą wojną. Był to jeden z pierwszych aktów terroru związanych z nadchodzącą wojną. Warto odwiedzić Tarnów, szczególnie latem. Warto odwiedzić Tarnów,
szczególnie latem. W ciepłe dni rynek tętni życiem, a ogródki kawiarniane są pełne ludzi. W ciepłe dni rynek tętni życiem, a ogródki kawiarniane są pełne ludzi. Jeżeli odwiedzasz Kraków i masz trochę czasu, wpadnij na chwilę do Tarnowa. Jeżeli odwiedzasz Kraków i masz trochę czasu, wpadnij na chwilę do Tarnowa. Tarnów to nieduże miasto w południowej Polsce. Leży niedaleko Krakowa. Pociągiem można dojechać z Krakowa do Tarnowa w około 45 minut. Jest tu piękne i klimatyczne stare miasto z kolorowymi kamienicami. Jednym z najładniejszych miejsc w Tarnowie jest Park Strzelecki. W parku znajduje się mauzoleum generała Józefa Bema, który jest ważną postacią w historii Polski i Węgier. W centrum miasta można zobaczyć zabytkowy tramwaj. Dziś tramwaj nie wozi pasażerów, ponieważ działa w nim kawiarnia. Popularnym lokalnym napojem jest tarninówka, czyli nalewka z owoców tarniny. Tarnów jest często nazywany polskim biegunem ciepła, ponieważ należy do najcieplejszych miast w Polsce. Warto także zobaczyć drewniany kościół niedaleko rynku. Niedługo przed wybuchem II wojny światowej na tarnowskim dworcu kolejowym doszło do zamachu bombowego. Był to jeden z pierwszych aktów terroru związanych z nadchodzącą wojną. Warto odwiedzić Tarnów, szczególnie latem. W ciepłe dni rynek tętni życiem, a ogródki kawiarniane są pełne ludzi. Jeżeli odwiedzasz Kraków i masz trochę czasu, wpadnij na chwilę do Tarnowa.